10 aktorów, którzy obecnie gniją w więzieniu. Miejsce 10. Josh Duggar. Josh Duggar, urodzony 3 marca 1988 roku w Arkansas, zyskał popularność jako gwiazda reality show 19 Kids and Counting. W grudniu 2021 roku ława przysięgłych uznała go za winnego 2 federalnych zarzutów: otrzymywania i posiadania materiałów seksualnego, wykorzystywania dzieci, CSM. W maju 2022 roku został skazany na 151 miesięcy więzienia, czyli nieco ponad 12 lat i 7 miesięcy plus 20 lat nadzoru po wyjściu i grzywna $10,000 oraz opłaty specjalne $40,000. Sędzia Timothy Brooks nazwał pobrane przez Duggara materiały za okropne i chore i zaznaczył, że był to akt wobec dzieci w wieku od około 18 miesięcy do 12 lat. Apelacja Duggara została odrzucona przez 8. Obwodowy Sąd Apelacyjny USA w sierpniu 2023 roku, a później Sąd Najwyższy odmówił rozpatrzenia sprawy w czerwcu 2024 roku. Obecnie odbywa karę w Federal Correctional Institution w Seagoville pod Dallas, więzieniu federalnym w Teksasie o niskim poziomie zabezpieczeń. Jego pierwotna data zwolnienia przypadała na październik 2032 roku, ale została przesunięta do 23 grudnia 2032 roku w wyniku konfliktu z regulaminem więziennym, w tym użycia niedozwolonego telefonu. Duggar utrzymuje, że jest niewinny i nadal próbuje uzyskać nowy proces, ale jego prośby zostały odrzucone. W więzieniu przesunięto go z luksusowego Honors Dorm do standardowej celi, co pogorszyło warunki jego odsiadki, bez klimatyzacji i w trudnych warunkach żywnościowych. Pomimo skazania jego żona Anna Duggar kontynuuje wspieranie go i odwiedza w więzieniu, opiekując się jednocześnie ich 7 dzieci w Arkansas. Miejsce 9. Joe Exotic. Joe Exotic, właściwie Joseph Allen Maldonado Passage, z domu Schreibvogel, urodził się 5 marca 1963 roku w Kansas. Zyskał sławę jako właściciel prywatnego zoo z egzotycznymi zwierzętami w Oklahomie, Greater Wynwood Exotic Animal Park. Stał się znany na całym świecie dzięki serialowi dokumentalnemu Tiger King z 2020 roku na platformie Netflix. Joe był ekscentrycznym showmanem, hodował lwy, tygrysy i prowadził internetowy program, w którym atakował swoich przeciwników. Jego największym wrogiem była Carole Baskin, działaczka na rzecz ochrony zwierząt, którą oskarżał o hipokryzję i publicznie groził jej śmiercią. W 2019 roku Joe Exotic został aresztowany i oskarżony o zlecenie zabójstwa Carole Baskin oraz o przestępstwa związane z handlem dzikimi zwierzętami. W 2020 roku został skazany na 22 lata więzienia za 2 zarzuty dotyczące zlecenia zabójstwa oraz 17 federalnych przestępstw związanych z okrucieństwem wobec zwierząt. Odbywa karę w Federalnym Centrum Medycznym Butner w Karolinie Północnej po przeniesieniu z więzienia w Teksasie z powodu choroby nowotworowej. Joe Exotic próbował wielokrotnie uzyskać ułaskawienie, m.in. od prezydenta Donalda Trumpa, jednak bez powodzenia. Mimo wyroku pozostaje aktywny w mediach społecznościowych i nadal utrzymuje, że został niesłusznie skazany. Miejsce 8. Suge Knight. Suge Knight, właściwie Marion Hugh Knight Jr., urodził się 19 kwietnia 1965 roku w Compton w Kalifornii. Zasłynął jako współzałożyciel i szef legendarnej wytwórni Death Row Records, która była kluczowa dla rozwoju gangsta rapu w latach 90. W Death Row wydawali tacy artyści jak Tupac Shakur, Dr. Dre, Snoop Dogg i Nate Dogg.
Knight był znany z brutalnych metod działania, zastraszania i powiązań z gangami ulicznymi, szczególnie z gangiem Bloods. Był obecny w samochodzie obok Tupaca Shakura, kiedy ten został śmiertelnie postrzelony w Las Vegas w 1996 roku. W 2018 roku Suge Knight został skazany na 28 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci. Kara dotyczyła incydentu z 2015 roku, w którym Knight śmiertelnie potrącił Terry'ego Cartera i ranił drugiego mężczyznę, uciekając z miejsca bójki. Zamiast procesu zawarł ugodę z sądem, przyznając się do winy w ramach tzw. no contest plea. Na 28 lat złożyło się 22 lata za spowodowanie śmierci i 6 dodatkowych lat za wcześniejsze przestępstwa, zgodnie z kalifornijskim prawem 3 strikes. Knight odbywa karę w Richard J. Donovan Correctional Facility, więzieniu stanowym w San Diego w Kalifornii. W Kalifornii osoby skazane za nieumyślne spowodowanie śmierci mogą ubiegać się o zwolnienie warunkowe po odbyciu połowy kary, czyli 14 lat więzienia. Dzięki przyznanym kredytom za dobre zachowanie, jego minimum możliwe do zwolnienia ma przypadać już w październiku 2034 roku, kiedy będzie miał 69 lat. W 2025 roku próbował unieważnić swój wyrok, ale sąd odrzucił jego wniosek jako bezzasadny i spóźniony. Miejsce 7. Michael Jace. Michael Andrew Jace urodził się 13 lipca 1962 roku w Paterson w New Jersey. Karierę aktorską rozpoczął w latach 90., występując w serialach takich jak Law and Order i NYPD Blue. Jace zyskał popularność dzięki roli oficera policji Julian Law w serialu The Shield 2002-2008. Wystąpił również w filmach takich jak Forrest Gump 1994, Boogie Nights 1997 oraz Planet of the Apes 2001. 19 maja 2014 roku Jace zastrzelił swoją żonę, April Jace, w ich domu w Los Angeles. Po zdarzeniu sam zadzwonił na numer alarmowy, informując, że zabił swoją żonę. 31 maja 2016 roku został skazany przez ławę przysięgłych za morderstwo drugiego stopnia. 10 czerwca 2016 roku sąd wymierzył mu karę 40 lat więzienia, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Jace odbywa karę w Corcoran State Prison w Kalifornii. Motywem zbrodni były problemy małżeńskie i finansowe, które Jace ujawnił podczas śledztwa. Miejsce 6. Jared Fogle. Jared Scott Fogle urodził się 23 sierpnia 1977 roku w Indianapolis, Indiana. W 1999 roku, będąc studentem Indiana University, schudł 245 funtów, około 111 kg, co przyciągnęło uwagę mediów. Jego historia posłużyła jako podstawa do kampanii reklamowej Subway, w której promował zdrowe odżywianie. Fogle występował w ponad 300 reklamach telewizyjnych i innych materiałach promujących markę przez 15 lat. Wystąpił także w filmie Rekinado 3 w scenie reklamującej właśnie sieć Subway. W 2015 roku został aresztowany po śledztwie FBI, które ujawniło jego zaangażowanie w posiadanie filmów oraz podróże w celu odbywania z nieletnimi. 19 listopada 2015 roku Fogle przyznał się do winy i został skazany na 188 miesięcy, 15,5 roku więzienia federalnego. Dodatkowo sąd nałożył na niego obowiązek zapłaty $1,4 miliona odszkodowania na rzecz 14 ofiar, grzywny w wysokości $175 000 oraz konfiskaty $50 000. Fogle odbywa karę w Federal Correctional Institution Englewood w Colorado, gdzie pełni m.in. obowiązki kuchenne.
przygotowując kanapki, co stanowi ironiczne nawiązanie do jego wcześniejszej kariery. Jego najwcześniejsza możliwość zwolnienia warunkowego przypada na 24 marca 2029 roku. Po odbyciu 13 lat kary, po skazaniu Subway zerwał wszelkie kontakty z Foglem, usuwając jego wizerunek z materiałów promujących markę. Miejsce 5. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein to amerykański producent filmowy urodzony 19 marca 1952 roku w Nowym Jorku. Współzałożył wytwórnię Miramax Films, która wyprodukowała takie filmy jak Pulp Fiction, Zakochany Szekspir czy Angielski Pacjent. Przez lata uchodził za jednego z najbardziej wpływowych ludzi w Hollywood. W 2017 roku kilkadziesiąt kobiet oskarżyło go o molestowanie, napaści seksualne i gwałty. Afera wokół Weinsteina zapoczątkowała globalny ruch #MeToo, który ujawnił skalę przemocy seksualnej w różnych branżach. W 2020 roku został skazany w Nowym Jorku na 23 lata więzienia za gwałt i napaść seksualną. W osobnym procesie w Kalifornii został w 2022 roku ponownie skazany na kolejne 16 lat więzienia. Jednak w kwietniu 2024 roku Sąd Najwyższy stanu Nowy Jork unieważnił poprzedni wyrok ze względu na błędy proceduralne, nakazując nowy proces. Łącznie usłyszał dziesiątki zarzutów, a wiele kobiet, w tym znane aktorki, zeznały przeciwko niemu. Weinstein zaprzeczał większości zarzutów, twierdząc, że kontakty były za obopólną zgodą. Aktualnie znajduje się w zakładzie karnym na Rikers Island w Nowym Jorku, gdzie przetrzymywany jest podczas oczekiwania na nowy proces w sprawie oskarżeń z Nowego Jorku. Ze względu na stan zdrowia i przewlekłe choroby, sąd zezwolił na czasowy pobyt w oddziale szpitalnym Bellevue Hospital na Manhattanie, zamiast przebywać w ciasnych celach Rikers Island. Jego upadek symbolizuje koniec epoki bezkarności w Hollywood i ogromną zmianę w postrzeganiu przemocy seksualnej. Miejsce 4. R. Kelly. R. Kelly, właściwie Robert Sylvester Kelly, to amerykański piosenkarz, autor tekstów i producent muzyczny, urodzony 8 stycznia 1967 roku w Chicago. Zyskał światową sławę dzięki hitom takim jak I Believe I Can Fly, Ignition Remix czy Bump and Grind. Jest uważany za jednego z najważniejszych twórców R&B lat 90. i 2000. Oprócz kariery muzycznej zasłynął także z kontrowersyjnego życia osobistego i licznych skandali. Już od lat 90. pojawiały się wobec niego oskarżenia o wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt. W 2002 roku został oskarżony o produkcję i dziecięcej, ale uniewinniono go w 2008 roku. W 2019 roku został ponownie aresztowany i postawiono mu wiele zarzutów związanych z handlem ludźmi, przemocą seksualną i przestępstwami wobec nieletnich. W 2021 roku sąd w Nowym Jorku uznał go za winnego m.in. prowadzenia siatki przestępczej do wykorzystywania kobiet i dziewcząt. W 2022 roku został skazany na 30 lat więzienia za federalne przestępstwa seksualne. Sprawa R. Kelly'ego odbiła się szerokim echem w mediach, szczególnie po emisji głośnego dokumentu Surviving R. Kelly, który ujawnił świadectwa jego ofiar. Miejsce 3. Danny Masterson. Danny Masterson to amerykański aktor urodzony 13 marca 1976 roku na Long Island w Nowym Jorku. Najbardziej znany jest z roli Stevena Hyda w popularnym sitcomie That 70's Show.
Karierę aktorską rozpoczął już jako dziecko, występując w reklamach i filmach telewizyjnych. 7 września 2023 roku przez sąd w Los Angeles został uznany za winnego 2 przypadków gwałtu na 2 różnych kobietach, do których doszło w jego domu w Hollywood Hills w latach 2003-2004. Trzecia kobieta również oskarżyła go o gwałt, ale w jej przypadku ława przysięgłych nie osiągnęła jednomyślności, więc nie doszło do wyroku. Sędzia skazał Mastersona na 2 kary, po 15 lat do dożywocia, które będą odbywane kolejno, czyli łącznie 30 lat do dożywocia. Ofiary zeznały, że Masterson podał im alkohol lub narkotyki, a następnie je wykorzystał seksualnie. Podczas procesu ujawniono, że wszystkie ofiary były związane z kościołem scjentologicznym, co według nich utrudniało zgłoszenie przestępstw przez lata. Masterson przez cały proces utrzymywał, że jest niewinny i nie wyraził skruchy. Podczas ogłoszenia wyroku obecna była jego żona, Bijou Phillips, która później złożyła pozew o rozwód. Masterson odbywa karę w więzieniu stanowym w Kalifornii i może się ubiegać o przedterminowe zwolnienie dopiero po 25 latach. Miejsce drugie Ryan Grantham. Ryan Grantham to kanadyjski aktor, który zyskał rozpoznawalność dzięki rolom w serialu Riverdale oraz filmie Diary of a Wimpy Kid. W marcu 2020 roku, w wieku 21 lat, zabił swoją matkę, Barbarę Wade, strzelając jej w tył głowy, gdy grała na pianinie w ich domu w Kolumbii Brytyjskiej. Po zabójstwie nagrał wideo, w którym przyznał się do zbrodni, a następnie spakował broń, koktajle Mołotowa i rozważał zamach na premiera Kanady, Justina Trudeau. Ostatecznie nie przeprowadził planowanego ataku i sam zgłosił się na policję, gdzie został aresztowany. W trakcie procesu Grantham przyznał się do zabójstwa 2. stopnia, co w Kanadzie oznacza obowiązkowe dożywocie. 21 września 2022 roku został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności, bez możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie przez 14 lat. Sąd ujawnił, że przed morderstwem Ryan Grantham cierpiał na poważną depresję, miał myśli samobójcze i izolował się od otoczenia. W opinii sądu jego stan psychiczny był istotnym czynnikiem, ale nie uniewinniał go z odpowiedzialności karnej. Grantham obecnie odbywa karę więzienia w zakładzie karnym, gdzie poddawany jest terapii psychiatrycznej. Jego sprawa odbiła się szerokim echem w mediach i jest często przywoływana jako tragiczny przykład tego, jak choroby psychiczne mogą prowadzić do skrajnych czynów. Miejsce pierwsze Sean Diddy Combs. Sean Diddy Combs, znany również jako Puff Daddy, P. Diddy czy po prostu Diddy, to amerykański raper, producent muzyczny, przedsiębiorca i jedna z najbardziej wpływowych postaci w historii hip-hopu. Urodził się 4 listopada 1969 roku w Harlemie w Nowym Jorku, w dzielnicy znanej z trudnych warunków społecznych, co miało wpływ na jego przyszłą działalność artystyczną. W latach 90. założył wytwórnię Bad Boy Records, która odegrała kluczową rolę w promocji takich artystów jak The Notorious B.I.G., Mace czy Faith Evans. Sean Diddy Combs został aresztowany 16 września 2024 roku w Nowym Jorku i oskarżony o działania w ramach przestępczości zorganizowanej, seks handel i przewożenie osób dla celów prostytucji, Mann Act. Od tego czasu przebywa w więzieniu federalnym Metropolitan Detention Center w Brooklynie, gdzie sąd 3-krotnie odmówił mu zwolnienia za kaucją. 10 października 2024 roku sędzia Arun Subramanian ustalił datę rozpoczęcia procesu na 5 maja 2025 roku. 2 lipca 2025 został ogłoszony częściowy werdykt, uniewinniając Combsa od poważniejszych zarzutów, ale skazując go na 2 naruszenia ustawy Mann Act.
Transport do prostytucji. Sędzia Subramanian ponownie odmówił zwolnienia z aresztu, podejrzewając możliwość zastraszania świadków i ryzyko ucieczki. Combs może zostać skazany na maksymalnie do 20 lat więzienia, po 10 lat za każdy z 2 czynów. Prokuratorzy wnioskują o karę od 51 do 63 miesięcy, 4 do 5 lat, a obrona chce łagodniejszego wyroku od 21 do 27 miesięcy. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.